Po raz pierwszy możemy przemieszczać się w budynku, który jest rewitalizowany, rewaloryzowany, bez kasków, bowiem etap związany z tymi podstawowymi pracami budowlanymi wraz z pozwoleniem na użytkowanie zakończył się w grudniu upływającego roku. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby zobaczyć kolejne prace, kolejny etap, ich wykonanie, ale też już widać bardzo sensowną koncepcję zagospodarowania tego muzeum, które na pewno będzie jednym z najpiękniejszych i najnowocześniejszych muzeów ceramiki w Europie. Widać ogromne zaangażowanie pracowników i taką wielką radość, że wreszcie miasto ceramiki będzie miało muzeum, które będzie na pewno miasto nobilitować, promować, zachęcać do odwiedzenia. No i dowiedzieć się wielu rzeczy o naszej wspaniałej historii. I ta radość, to zaangażowanie pracowników widać wyraźnie, że udziela się też naszym wykonawcom, którzy już na pewno wiedzą dużo więcej o historii bolesławieckiej ceramiki, o jej znaczeniu w kulturze europejskiej, ale też o znaczeniu gospodarczym i biznesowym, a więc podniesie to rangę i będzie jeszcze dawać dodatkowy taki impuls do tego, żeby ta ceramika jeszcze lepiej się sprzedawała. Budynek już jest po pierwszych pracach związanych przede wszystkim z remontem poszczególnych sal. Czeka nas teraz kolejny etap, czyli aranżacja wystaw stałych, wyposażenie m.in. pracowni, ale też i pomieszczeń do edukacji, a także sali konferencyjnej czy też kawiarni. Muzeum pięknie komponuje się również z parkiem, który został odnowiony i zagospodarowany w kierunku uzupełniającej funkcji powiązanej z tą funkcją historyczną, ceramiczną tego budynku. Wspaniale wykorzystane pomieszczenia, które wydawało się, że są małe, ciemne, przy odpowiednim oświetleniu, zagospodarowaniu. To już widać wyraźnie, że te wszystkie pomieszczenia będą, odkrywamy je na nowo. Odkrywamy na nowo możliwości, funkcje i też uruchamiamy swoją wyobraźnię, ponieważ w tej chwili zacznie się zapełnianie tych poszczególnych pomieszczeń, poszczególnych gablot dziełami ceramiki od średniowiecza aż do czasów nam współczesnych. Duże możliwości związane też z pracą muzeum, bo pracownia konserwacji czy pracownia digitalizacji, możliwości organizacji konferencji, które na pewno będą towarzyszyć pracy muzeum, jak również wspaniała restauracja. Wiele osób o to pyta, czy po zwiedzaniu muzeum będą mogli tutaj wypić kawę, zjeść ciastko. Restauracja jest tak skonstruowana, zgodnie z naszym pomysłem, aby część z tej restauracji wychodziła na zewnątrz, do tego parku, który też już nawet teraz w tej takiej kanikule zimowo-jesiennej, ten park już stwarza możliwości do tego, żeby po prostu tam jeszcze napawać się tą wspaniałą atmosferą towarzyszącą naszej bolesławieckiej ceramice. Największym wyzwaniem, które nas czeka, to wybór eksponatów, wybór historii, a przede wszystkim zaaranżowanie do tego odpowiednich multimediów, ale też różnego rodzaju stanowisk interaktywnych, szczególnie dedykowanych dla dzieci. Koncepcja wystawy stałej obejmuje dzieje ceramiki bolesławieckiej, splecione z najważniejszymi wydarzeniami z historii naszego miasta.